Siemka, ja jestem Adacho i uwaga, to nie jest film ani dla fanów iOS-a, ani dla fanów Ubuntu Touch, ani dla tych wszystkich wariacików, którzy po kilkunastu latach dalej korzystają z żółtej Nokii Lumia 520. To jest film dla fanów Androida, a w zasadzie Androidów. A w zasadzie 15 najsilniejszych Androidów, o których dzisiaj będziemy rozmawiać. W zasadzie powiem też o kilku innych, które się w tym rankingu nie znalazły. To jest pomysł mimo wszystko, od tego chciałbym zacząć, mojego widza. I jestem w szoku, dlaczego ja sam na to nie wpadłem. Wczoraj wybierałem komentarze do Kokła. Wybieram, patrzę, czytam te komentarze i nagle widzę to. Gość o niku Nikolak58 sobie wrzucił taki pomysł, zapomniałem totalnie o tym kokle i zabrałem się za przygotowywanie tego odcinka, także dzisiaj ranking mocy, podobne rankingi mocy już na moim kanale są, czy to jeśli chodzi o serię, czy to jeśli chodzi o powiedzmy typ postaci. Polecam wam sobie sprawdzić playlistę z rankingami na moim kanale i nadrobić tamte filmy, też ze względu na to, że tam tłumaczę zasady, ale gwoli ścisłości powiem wam jeszcze raz, na czym tutaj będziemy bazować. Oczywiście mógłbym ten ranking napchać postaciami chociażby z trzeciego wszechświata, czyli tymi, które widzieliśmy podczas turnieju mocy, bo cały tamten wszechświat był stworzony z robotów, cyborgów, androidów i tak dalej, ale ten ranking byłby nudny, więc stwierdziłem, że tych postaci tutaj brać pod uwagę nie będę. Nie biorę też pod uwagę Aralki, która mimo tego, że jest robotem, to jej moc trochę wykracza poza rozumienie świata, więc Aralki tutaj nie znajdziecie. Starałem się też nie brać pod uwagę postaci z jakiegoś Super Dragon Ball Heroes pokroju Ahmsa, chociaż w tym rankingu jest jedna postać, która oryginalnie pochodzi z innego tworu niż Super Dragon Ball Heroes, ale to jest taki powiedzmy reprezentant tej szalonej strony Dragon Balla, tej właśnie heroesowej strony Dragon Balla. Będzie on w tym rankingu, ale do tego przejdę później. Jest jeszcze jedna powiedzmy grupa postaci, którą być może mógłbym tutaj wziąć pod uwagę, ale stwierdziłem, że chyba nie ufam ich mocy aż tak bardzo, czyli seria Alpha, seria Beta i Dino Droid 1, czyli ta seria prequelowa do Super Hero. Skupiłem się tutaj na postaciach, które są bardziej lub mniej typowymi androidami albo cyborgami, więc wszyscy tutaj będą wrzuceni do jednego worka i rzecz absolutnie najważniejsza, biorę pod uwagę surowy poziom mocy, według mnie maksymalny, który dany postać wykazała. Czyli jeżeli bierzemy 17, na przykład Androida 17, to z tego ostatniego momentu, którego go widzieliśmy, albo w zasadzie z tego najsilniejszego momentu, kiedy go widzieliśmy, nawet jeśli to była tylko jedna chwila. Na miejscu 15 znajduje się Android 14. Z filmu z Androidem 13. To jest zdanie, które wypowiedziałem. Tak, wydawało mi się, że nigdy podobnego zdania w życiu nie wypowiem, ale tak, na miejscu 15 Android 14 z filmu z Androidem 13. I tutaj, żeby moja wypowiedź była pełna, zrobię wyjątek i przeskoczę od razu do miejsca 14, na którym znajduje się Android 15, więc na miejscu 14 Android... Dobra, już się sam pogubiłem. Generalnie, sami widzicie, ich moc była porównywalna. Dlaczego jednak dałem 14 niżej niż 15? 15 to jest ten z fioletową skórą, ten z dziwacznym designem. Ich moc była przedstawiona dość jasno. Film z Androidem 13 dzieje się mniej więcej w trakcie sagi androidów. Widzimy Trunksa, który jest już w stanie się transformować w Super Saiyanina. Vegeta i Goku zresztą też oczywiście. Ten film generalnie to jest motyw 3 Super Saiyan. Natomiast jest to jeszcze poziom Goku, Vegety i Trunksa przed komnatą ducha i czasu, bo widzimy chociażby Trunksa z tymi starymi włosami. Androidy 14 i 15 bardzo dobrze radziły sobie z całą trójką bazowych Saiyan. Na tamtym etapie historii to były silne postacie, one były w pełni mocy i można byłoby oczywiście się zastanawiać, czy wersje filmowe postaci Goku, Vegety, Trunksa skalują się tak samo jak te z anime, bo jest też dyskusja bazująca na tym, że wersje filmowe postaci to nie jest do końca to samo kontinuum co manga czy anime. Więc jeśli bierzemy pod uwagę poziom Goku, Vegety i Trunksa z filmu, to niekoniecznie musi to być taki sam poziom jak widzieliśmy w anime, więc porównywanie ich chociażby do Doktora Giro czy 19 nie musi być adekwatne. Nie biorę pod uwagę jakichś tam różnic między filmami a anime. Zakładam, że Goku to Goku, Trunks to Trunks, Vegeta to Vegeta, a po transformacji Trunksa i Vegety w Super Saiyan Androidy 14 i 15 były w stanie przez chwilę im się przeciwstawić. Oczywiście chwilę później zostały pokonane, ale to nie było tak, że zostały w jedną sekundę totalnie zdeklasowane. W sensie trochę można to tak interpretować,
ale można też byłoby powiedzieć, że ich wytrzymałość po prostu nie była na wysokim poziomie, natomiast sam poziom mocy mógł być, nie chcę użyć słowa zbliżony do Super Saiyan, ale nie aż tak bardzo odstawający jak na przykład w przypadku Androida 19, czy doktora Giro. I tutaj jedna rzecz tycząca się doktora Giro. Tak, doktor Giro, widząc Super Saiyanina Goku, powiedział, że nawet 19 by cię pokonał, a ja tym bardziej. I co w takim razie? Jak to interpretować? No interpretować to w taki sposób, że chwilę później widzimy Piccolo, Gohana, którzy widzą moc Goku i mówią o nim, że on jest słaby. Przecież w tamtej scenie Goku był już praktycznie pod działaniem wirusa serca, był osłabiony, to nie był Super Saiyanin, którego znaliśmy. Potem przyszedł Vegeta w Super Saiyanie i zdeklasował 19. Więc uważam, że między 19 Giro a 14 i 15 nie było dużej różnicy mocy, ale ze względu właśnie na ten performance 14 i 15 stawiam wyżej. Dlaczego 15 wyżej? Bo 15 walczył z Vegetą, a 14 z Trunksem. I myślę, że w tym momencie historii Vegeta był trochę wyżej niż Trunks, więc po prostu te miejsca bazuje na tym, z kim oni w danym momencie walczyli. Także, to jest dość zabawne, że miejsce 13 przypada Androidowi 13. To nie było zamierzone, tak po prostu wyszło. Dlaczego on jest na miejscu 13? No tutaj nie muszę tłumaczyć, dlaczego on jest silniejszy. W zasadzie jest scalony Android 13, mowa tutaj o nim. Był on w stanie zaabsorbować inne androidy, więc naturalnie był silniejszy niż 14, 15 i też wiadomo, że silniejszy niż Giro i 19. Był w stanie gnoić Super Saiyanina Vegetę, Super Saiyanina Trunksa, Super Saiyanina Goku, był od nich znacznie silniejszy. Natomiast sama końcówka tej walki być może jest trochę kontrowersyjna, bo to jest sytuacja podobna do filmu z Brolim, czyli cała trójka Super Saiyan, albo nawet czwórka, bo tam jeszcze był Gohan w tamtym filmie z Brolim, bije się z Brolim i nie może go pokonać, a potem Goku go pokonuje sam. No ale to była kwestia tej pojedynczej akcji, tego pojedynczego ciosu, który był aż przeładowany ki. W przypadku Genkidamy jest to na pewno lepiej wytłumaczone niż w przypadku filmu z Brolim, bo mamy Genkidamę, która jest uniwersalnie znana jako potężna technika. Goku ją zaabsorbował i wyprowadził jeden potężny cios, któremu Android 13 nie był w stanie się przeciwstawić. Więc tutaj nawet nie chodziło o to, że Android 13 był słaby, on nie był w stanie wytrzymać tak silnego ciosu. Więc 13 ląduje oczywiście wyżej niż poprzedni swoi koledzy. Jest to w 100% naturalne. Na miejscu kolejnym znajduje się Android 16 i tutaj w przypadku 16 jest jasno określona jego moc. Mówimy tutaj o kadrze, w zasadzie o scenie, gdzie 16 stanął do walki z nieperfekcyjnym Cellem. Jeśli moje kalkulacje są poprawne, nie mówię o moich kalkulacjach, to jest cytat z 16, to moja moc jest na równi z Cellem w pierwszej formie. Okej, Cell w pierwszej formie był już wysoko, natomiast można byłoby się zastanawiać, no okej, czy Super Saiyanin, Goku, Vegeta, Trunks nie byliby w stanie pokonać takiego Cella w pierwszej formie, więc czy Android 13 nie byłby wyżej? Tutaj można byłoby stawiać taki argument, ale potem Android 16 wrócił silniejszy, po tym jak Bulma go po prostu naprawiła. I tutaj już widzieliśmy, kiedy on się przez chwilę bił z perfekcyjnym Cellem. Stawiał się mu. Poziom pierwszego Cella to jest nieporównywalna liga do perfekcyjnego Cella. Widzieliśmy to na przykładzie chociażby Vegety, który był w stanie wygrywać z Cellem w drugiej formie, a z Cellem perfekcyjnym już sobie nie radził. Więc nawet między jedną formą Cella a drugą była różnica, a co dopiero między nieperfekcyjnym Cellem a perfekcyjnym Cellem. Android 16 nawiązał z nim walkę. Poza tym, i tutaj już wyjdę poza trochę uniwersum Dragon Balla, tylko wejdę do naszego świata, Daizenshu 7, czyli jeden z przewodników po świecie Dragon Balla, wprost mówi, że Android 16 jest silniejszy niż 13. Dlatego on znajduje się na kolejnym miejscu w tym rankingu. No ale wyżej, myślę, że tutaj też zaskoczeń nie będzie. Na miejscu 11 znajdują się Celle Juniory. Jest w internecie i w ogóle myślę, że też nie tyle co w społeczności, co w świadomości fanów Dragon Balla taki argument, który brzmi: Celle Juniory były tak samo silne jak Celle. Okej, wiem skąd to pochodzi. Z pewnego momentu, w którym Cell po narodzeniu tych Cell Juniorów mógł powiedzieć takie słowa, że są one tak samo silne. Natomiast jeśli weźmiemy pod uwagę oficjalne tłumaczenie mangi, tam Cell używa słów "to są moje dzieci". Nie mówi "to są moje dzieci, dlatego są tak samo silne jak ja", ale widać, że to są mimo wszystko postacie na bardzo zbliżonym poziomie, bo całą resztę wojowników Z poza Gohanem gnoiły,
nie licząc może takich postaci jak Super Saiyan Trunks czy Super Saiyan Vegeta. Goku gnoiły, bo Goku był zmęczony, też był w Super Saiyanie. Ale widać na jednym kadrze, że Cell Junior walczy na zbliżonym poziomie do Trunksa. Zakładam, że jest to ten Ultra Trunks, w sensie ten Super Trunks, tak jak na przykład Super Vegeta, no nie? Mieliśmy Super Vegetę. Więc jest to na pewno poziom wyższy niż Android 16, no ale naturalnie niższy niż Cell, dlatego na miejscu 11 dzieci Cella, a na miejscu 10 sam Cell. Jeśli mielibyśmy brać pod uwagę Cella przed wybuchem, okej, można się jeszcze spierać, ale potem Cell wrócił silniejszy, jako powiedzmy ten w cudzysłowie Super Saiyanin 2, więc mieliśmy Perfect Cella na początku, a potem mamy tego Super Perfect Cella, którego moc jest naturalnie większa i tutaj myślę, że zaskoczeń żadnych nie będzie. Nie muszę tłumaczyć, dlaczego Cell jest wyżej niż cała reszta androidów, które przedstawiłem. Dlaczego jest niżej niż postać miejsca 9? To chyba też rozumie się samo przez się. Android 21 znajduje się na miejscu 9. Android 21 i tutaj chcę uwypuklić jedną jego formę, bo Android 21 rzecz jasna miał tę formę ludzką, formę naukowca, formę Majina, dobrą i złą i jeszcze tę przetransformowaną formę Majina. Mieliśmy kilka tych transformacji. Ta zła, ta najsilniejsza forma Androida 21, która oczywiście pochodzi z Dragon Ball Z Fighters, w zasadzie z Dragon Ball Fighters, czyli gry, która ma swoją historię i tutaj też można powiedzieć, że nie do końca powinno to się łączyć, no ale jeśli bierzemy pod uwagę, jakie postaci pochłonęła Android 21, no też trzeba brać pod uwagę, na jakim etapie historii to się działo, bo tam nie było żadnych Super Saiyanów 3, z tego co pamiętam. Po prostu mieliśmy Goku w Super Saiyanie, Vegetę w Super Saiyanie. Chociaż jeśli mieliśmy Ultimate Gohana, to tam już mógł być Super Saiyan 3, no bo Ultimate Gohan pojawił się w Majin Buu Sadze. Ale generalnie nie została pokonana przez połączone siły wojowników Z, została pokonana przez Genkidamę, którą i tak na początku wstrzymywała. Ale biorąc pod uwagę etap historii, w którym działa się dana akcja, nie jestem w stanie dać jej wyżej niż następne postacie w tym rankingu. Więc następne postacie w tym rankingu są wyżej głównie ze względu na to, że akcja działa się znacznie później, więc postacie, z którymi one się biły, robią większe wrażenie niż nawet połączone siły Goku, Vegety, Trunksa, Gohana itd., itd. Na miejscu 9, tak jak mówię, Android 21, ale jedno oczko wyżej i tutaj tak celowo tego kadru nie wybrałem, po prostu tak się przycięło, ale ja tam z dużego czoła byłbym dumny na miejscu Super Androida 17. Tutaj sytuacja wygląda bardzo jasno, chociaż jeśli bralibyśmy pod uwagę poprzednie sceny, które były w sadze Androida 17, to można byłoby do innych wniosków można byłoby dojść, bo 17 walczył z Ubem, z Gohanem, z Trunksem, z Vegetą i on to wszystko wytrzymywał, ale to nie byli bohaterowie na poziomie najwyższym, że tak powiem. Zwłaszcza, że to były też postacie, które były trochę po swoim prime. Później Android 17 walczył z Super Saiyaninem Goku w małej formie i ta walka wyglądała na w miarę wyrównaną, natomiast było potwierdzone, że 17 się wstrzymywał. No i później, rzecz najważniejsza, 17 walczył w zasadzie na równi z Super Saiyaninem 4 Goku i Super Saiyanin 4 Goku był pod wrażeniem jego siły. Ja Super Saiyanina 4 Goku na etapie sagi z 17 w Dragon Ballu GT stawiam wyżej niż połączone siły Gohana, Trunksa, bla bla bla. Zwłaszcza, że dosłownie w tej samej sadze widzieliśmy taką samą sytuację, czyli Trunks, Gohan, Vegeta, jeszcze Majub próbują pokonać 17 i nie są w stanie tego zrobić, więc to, że oni nie byli też w stanie pokonać Androida 21 znacznie wcześniej w historii, chyba tutaj to zestawienie myślę, że ma jasny rezultat, także Android w zasadzie Super 17 znajduje się na miejscu 8. Jedna notka uzupełniająca tycząca się Hellfightera 17. Brałem też go pod uwagę w kontekście tego rankingu, ale Hellfighter 17, czyli ta jedna składowa, 17 zwykłego nie brałem, bo wiadomo 17 też ma inną wersję, także tutaj też dodatkowa zasada tycząca się tego rankingu. Nie biorę pod uwagę wersji z przyszłości 17, wersji z przyszłości 18, nie chcę się w ten sposób rozdrabniać, więc jeśli miałbym jakkolwiek rozdrobnić tego Super 17, to nie na kolejnego 17, tylko na tego Hellfightera, który wyglądał jak 17, ale był nowym bytem. Walczył sobie na początku z bazowym Vegetą, ale kiedy ten się wzmocnił, to Hellfighter 17 przegrał, także ja go stawiam niżej niż nawet Android 14. Na miejscu 7 rodzynek. Mały rodzynek, taka wisienka powiedzmy, taki biały kruk, czarna owca, złota świnia tego rankingu, czyli Mira.
Stwierdziłem, że Mirę też wezmę pod uwagę, bo Mira jest oryginalnie androidem stworzonym przez Toę i sam Mira raczej nie byłby w stanie znaleźć się w tym rankingu, ewentualnie gdzieś tam pod koniec, ale biorę pod uwagę, tak jak powiedziałem, najsilniejsze wersje Miry. Wziąłem pod uwagę Super Mirę, czyli tego Mirę w finałowej formie z pochłoniętą Toą. I tutaj sytuacja jest jasna, bo mamy bardzo duży skok między powiedzmy miejscem 8., 7., a 6., więc Mira dobrze się wpasowuje, bo Mira walczył z Goku Blue z okresu Resurrection of F. Ja oczywiście Super Saiyanina Blue stawiam wyżej niż Super Saiyanina 4, Super Saiyanina Goda stawiałbym wyżej niż Super Saiyanina 4, więc naturalnie Mira, który był w stanie nawiązać walkę z Goku, przegrał oczywiście, jest wyżej niż wszystko to, co do tej pory widzieliśmy, ale niżej niż zawodnik na miejscu 6., którego początkowo chciałem dać troszeczkę wyżej, ale potem doedukowałem się. Doczytałem sobie trochę mangę i mówię nie może być wyżej, bo po prostu mamy czarno na białym, że on musi być na miejscu 6. OG-73, czyli android, którego widzieliśmy w sadze Moro. I tutaj jest istotna kwestia tycząca się OG-73. To jest postać, która miała bardzo ciekawą technikę, bardzo mocną technikę, czyli pochłanianie, absorbowanie, czy to jest dobre słowo? Kopiowanie. O, to jest lepsze słowo. Umiejętności i mocy osób, których złapie za tył szyi. Kopiował moce Piccolo, kopiował moce Gohana, Vegety również, ale korzystał z mocy Moro. Moro dał mu ten tak zwany backup, czyli dał mu możliwość skopiowania swoich sił i to była jego ostatnia deska ratunku. Wiadomo, widzieliśmy też walkę przed tym timeskipem, ale biorę pod uwagę po tym 2-miesięcznym timeskipie, te walki, które odbyły się już na Ziemi. I tutaj jedna rzecz tycząca się właśnie tych umiejętności kopiowania jest warta zaznaczenia. Jeśli przeczytacie sobie to w mandze i niedługo pewnie też zobaczymy w anime, 7-3 korzystał z mocy Moro, ale chwilę później został pokonany przez 17 i 18, ale głównie przez 17. 18 walczyła tam z Shimoreką, jednym też z podwładnych Moro. 17, kopiąc 7-3, który był już w posiadaniu mocy Moro, powiedział, że on nie jest wcale taki silny. Chwilę później Moro przyleciał, wziął go za łeb i wyrzucił go z powrotem, powiedział, dobra, nie nadajesz się. I potem go pochłonął. Czyli jedna rzecz bardzo ważna. OG-73, kopiując techniki, sprawia, że te techniki są tak samo silne, jak oryginalne techniki, ale nie jego sama moc. Czyli kopiując Makanko Sapo, Makanko Sapo jest tak samo silny jak Makanko Sapo Piccolo, ale nie moc OG-73 jest tak samo silna, bo inaczej 17 nie byłby w stanie pokonać OG-73. To jest naturalne. Jeśli nie był w stanie pokonać potem Saganbo i tym bardziej Moro, chociaż mieliśmy sytuację, w której 17 kopnął Moro. Ten cios nie zrobił na nim dużego wrażenia, ale powiedział, że jakby docenił moc androidów i powiedział, że chciałby ich moc zaabsorbować, ale niestety nie może. Także OG-73 na miejscu 6, na miejscu 5 Android 18. I tutaj trochę daję kredyt zaufania 17, który rzecz jasna będzie wyżej, ponieważ 18 widzimy później. I można byłoby założyć, jak wiele razy zakładałem, że późniejsza wersja danej postaci jest silniejsza niż nawet silny 17 z sagi Moro. Czy 18 się przez ten czas wzmocniła? Moim zdaniem nie. Widzieliśmy kilka rzeczy, które mogły sugerować, że 18 jest bardzo silna, ale jeśli się przyjrzymy, to nie była do końca jej moc. 18 udało się zniszczyć skrzydło Cella Maxa, co samo w sobie byłoby imponujące, natomiast ona wykorzystała to naruszenie, które wykonał Krillin swoim Kenzanem, więc ona dokończyła tylko dzieła zniszczenia, nie bazowała na własnej mocy. Sama w tej walce nie zrobiła za dużo. Druga scena, kiedy uderzyła Gotenks tak mocno, że ten zniszczył ten kryształ na głowie Cella Maxa, którego nie był w stanie nawet z najbliższej odległości zniszczyć żółty Piccolo. Co by sprawiało, że 18 byłaby bardzo wysoko, ale tutaj nie chodziło raczej o moc 18, tylko o moc Gotenksa i o twardość głowy Gotenksa. Nawet jeśli mielibyśmy brać pod uwagę, że to jest poważna scena, a nie jakaś gagowa scena z Gotenksem, stawiam tutaj na moc Gotenksa, a nie na moc 18. Dlatego 18, mimo tego, że widzieliśmy później, stawiam niżej niż Androida 17, który ląduje na 4. miejscu w tym rankingu. Tak jak mówię, Android 17 pokonał wzmocnionego OG-73, zadał cios Moro i mimo tego, że Moro sobie nic z tego za bardzo nie zrobił, to docenił ich siłę, chciał tę siłę dla siebie i nominalnie 17 był silniejszy niż 18. I jeśli weźmiemy pod uwagę ich styl życia, co może nie będzie dla niektórych sprawiedliwym, ale z drugiej strony myślę, że dla części z Was będzie sprawiedliwym, żeby wziąć pod uwagę ich styl życia i sobie tutaj trochę dopowiedzieć. 17 pracuje jako obrońca przyrody,
I on przez te lata pracowania jako obrońca przyrody był w stanie się wzmocnić na tyle, że jak go poznaliśmy po latach, to sobie się bił z Goku w Super Saiyanie Blue. 18 walczy jak jej zapłacą i generalnie sobie żyje w domu i wychowuje córkę. Ich styl życia sprawia, że ja 17 po prostu bardziej ufam. Natomiast postacie, które są moim zdaniem znacznie silniejsze niż 17 i 18 w tych ich swoich najsilniejszych formach, to są gammy. Gammy, które zostały pokazane jako postacie na równi z Goku i Vegetą. I to stwierdzenie padło na etapie sagi Super Hero. Ja wiem, sam tłumaczyłem, że Piccolo nie mógł wiedzieć, jak obecnie silni są Goku i Vegeta, zwłaszcza, że między sagą Moro, a w zasadzie ostatnim jakąkolwiek animacją, a sagą Super Hero mieliśmy jeszcze sagę Moro, gdzie Piccolo widział Goku i Vegetę, ale mieliśmy sagę Granoli, gdzie on nie widział walki na planecie Serial, więc to stwierdzenie można interpretować na różne sposoby, ale taką najprostszą opcją jest to, żeby założyć, że tak po prostu jest. Jeśli tak jest napisane, to tak po prostu jest, więc Goku i Vegeta na tamtym etapie historii, będący na poziomie gamm, to po prostu sprawia, że oni muszą być wyżej niż 17 i 18. Też biorę pod uwagę to, że oni byli w stanie walczyć z Ultimate Gohanem, z Piccolo, może nie pomarańczowym, ale rzecz jasna też silnym Piccolo. I teraz miejsca, bo jeszcze wam tego nie pokazałem. Na miejscu trzecim znajduje się Gamma 1, na miejscu drugim znajduje się Gamma 2. Na dwoje babka wróżyła, a w zasadzie na troje. Tak normalnie to oni są praktycznie takimi samymi androidami, które mają takie same możliwości. Więc jeśli bierzemy pod uwagę ich potencjalny maks, oni powinni być na równym poziomie. Jeśli bralibyśmy pod uwagę scenę do poświęcenia Gammy, to Gamma 1 byłby moim zdaniem wyżej, bo walczył z silniejszym przeciwnikiem. Gamma 1 walczył z Ultimate Gohanem, Gamma 2 walczył z żółtym Piccolo. No ale później mieliśmy tego Core Breakera, poświęcenie Gammy 2, który całą swoją moc skumulował w jednym momencie, w jednym ataku i on w tym jednym momencie, w tej jednej scenie myślę, że wykazał silniejszy poziom mocy niż Gamma 1, zwłaszcza, że był w stanie urwać Cellowi Maxowi rękę. Kto jest zwycięzcą tego rankingu, no to chyba nie muszę tłumaczyć. Cell Max, który bił się, już będąc zranionym wielokrotnie, bił się na równi z Orange Piccolo, również zranionym, ale mimo wszystko Cell Max był od niego silniejszy. Tym samym Orange Piccolo, którego Gamma 2 nie był w stanie pokonać. Ja wiem, że Core Breaker i tak dalej, ale... Okej, zresztą, kto oglądał film Super Hero, temu nie muszę tłumaczyć, kto jest silniejszy między Gammami a Cellem Maxem. Cell Max był głównym villainem tego filmu. Tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy ranking. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie lajka. Jeszcze raz dziękuję widzowi Nikolakowi za podesłanie mi tego pomysłu. Jeśli macie inną opinię, śmiało piszcie w komentarzach. Jestem otwarty na wasze argumenty. Nie mówię, że to jest finałowy, ostateczny ranking, jakaś wiedza objawiona. Natomiast tak to widzę. Jak wiecie, i jak powiedziałem na początku, jest kilka zasad, których tutaj troszeczkę sobie dodałem, czyli nie biorę Aralki, nie biorę postaci z trzeciego wszechświata. Szczerze, ten Dino Droid 1 mógłby znaleźć się w tym rankingu, bo on został pokonany dopiero przez Super Saiyan Gotena i Trunksa. Czy Super Saiyan Goten i Trunks na tamtym etapie historii byli aż tak silni? Może, w sumie. No tak, no powinni na zasadzie, no. Mógłbym tutaj tego Dino Droida wrzucić, ale... olałem trochę to. Czekam na wasze komentarze. Tak jak mówię, zostawcie lajka, zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić. Może macie jakieś jeszcze kolejne pomysły na top 15 mocy. Czekam. Miłego dnia. Dziana!